Witam wszystkich serdecznie, z tej strony jak zwykle Luke, a przed wami sprawozdanie z sobotnich rozgrywek Ligi Armored Warfare. Jeżeli nie widzieliście poprzedniej kolejki, link znajdziecie w opisie, natomiast teraz przechodzimy do meczy rozgrywanych w sobotę, czyli z mojej perspektywy wczoraj. Mecze drugiej rundy rozgrywano na mapie Pipelines. W pierwszym meczu drugiej rundy Kazna podejmowała Navię, obie drużyny po pierwszej kolejce miały po 3 punkty. Z pewnością chciały podwoić liczbę posiadanych przez siebie punktów. Drużyna Kazna Crew postanowiła ku naszemu zdziwieniu zagrać w 7 osób, najwidoczniej uznając, że ze względu na limit punktów nie potrzebują dodatkowego pierwszego tieru. Nawie postąpiło inaczej. Obie drużyny przyjęły odmienne taktyki. Nawie wysłało swoje lżejsze pojazdy na środek, gdzie spotkały pojedynczego VBL-a z Kazny, natomiast trzon ich sił ruszył w stronę rafinerii. Kazna natomiast wykonała drugą stroną rzeki szybki rajd na tyły przeciwnika, odsyłając jedynie pojedynczego MBTK, by pomógł samotnemu Yznę na środku. Navi, nieniepokojone w rafinerii, ruszyło do przodu w stronę kapa Kazny i szybko zaczęło zajmować ich bazę. W tym momencie Kazna Crew podzieliła swoje siły za rzeką na dwie części. 2 VFM-y miały zająć kapujące leopardy walką, natomiast reszta drużyny zajechała ich od tyłu. Nawie wpadło w pułapkę własnego planu, zostali stłamszeni na małym obszarze. Zawodnicy Kazny niszczyli ich jednego po drugim. Ostateczny cios zadał Ilien, taranując zawodnika Softerem z drużyny Navi. Mecz zakończył się druzgocącym zwycięstwem 8-1. W drugim meczu Steel Fighters podjęło Immortal Elite, które wystąpiło w mocno krojonym składzie. Jedyną nadzieją Imme na zwycięstwo był szybki rush w zwartej grupie. Jednak gdy ten atak się nie udał, Imme okopało się na wydmach, próbując punktować przeciwników, m.in. za pomocą rakiet ze swoich BMD. W tym momencie meczu jednak Steel Fighter dysponował zbyt dużą przewagą liczebną, a ponadto Devik XM800 zaczął kapować bazę, by zabezpieczyć zwycięstwo swojej drużyny. Pozostali przy życiu zawodnicy Imme byli niszczeni jeden po drugim i nawet desperacka obrona ostatniego leoparda na niewiele się zdała. Wobec przygniatającej przewagi liczebnej stalowych wojowników, Steel Fighters wygrało z Imme 6-2. W trzecim meczu drugiej rundy DPA również wystąpiło w okrojonym składzie, natomiast ciekawostką było wystawienie artylerii przez drużynę Unique Siemkas. Unique podzieliło swoje siły, część ruszyła na wydmy na środku, pozostali rozpoczęli flankowanie trasą za rzeką. DPA natomiast okopało się w dolnej części mapy i czekało na posunięcie przeciwnika. Gdy zauważyli zagrożenie na flance, postanowili ruszyć do przodu i wyrwać się z okrążenia, jednakże dali się wciągnąć w pułapkę i wystawili się na ogień zza rzeki. Jeszcze Gruszka z DPA zniszczył kapitana Siemek Ebonego, jednak na niewiele się to zdało, gdyż jeden po drugim zawodnicy DPA opuszczali bitwę. Ich pojazdy zamieniały się w płonące wraki, a Unik pokonało DPA 6-1 po dość jednostronnym meczu. W ostatnim meczu drugiej kolejki Wineup's Cry mierzyło się z Francis Drake. Obie drużyny wystąpiły w pełnych składach i przyjęły podobną taktykę. Dzięki temu dość szybko utworzyła się między nimi linia frontu. Standardowo doszło do potyczek na wydmach, jednak na pierwszego fraga przyszło nam bardzo długo czekać. Mecz przebiegał dość statecznie, nie licząc krótkiego pojedynku dwóch XM-ów w lewej górnej części mapy. W końcu jednak Francis Drake postanowił zaatakować, jednakże WNC zastosowało taktykę elastycznej obrony i osłabiła atakującą drużynę, samemu nie narażając się na szwank. Następnie, uzyskawszy przewagę liczebną, przeszli do kontrataku, izolując i niszcząc pojedyncze maszyny przeciwnika. W końcu na placu boju pozostali tylko Chieftain i XM800, oba po przeciwnych krańcach mapy, i kwestią czasu było wykończenie ich przez drużynę WNC.
Bohaterska obrona Chieftaina na niewiele się zdała, podobnie jak manewry unikające XM800. WMC dla pewności zaczęło zajmować bazę, jednak ostatecznie uciekający XM został zniszczony. 8-4 dla WMC. Po zakończeniu drugiej rundy przenieśliśmy się na mapę River Point, gdzie zostały rozegrane dwa mecze trzeciej rundy. W pierwszym meczu spotkały się drużyny Navi i Steel Fighters. Steel Fighters postanowiło skupić się pod miastem i tam czekać na rozwój wypadków, z kolei Navi ostrożnie atakowało linią 1. Dwa ukryte na tyłach tedeki stalowych wojowników skutecznie chroniły plecy okopane pod miastem Leopardom. Starcie przerodziło się w wojnę pozycyjną. Nieśmiały atak VFU prawą stroną miasta został odparty przez Steel Fighters. Wtedy linią 8 zaszarżował samotny M113, jednakże napotkał XM800 i został bezpardonowo zniszczony. Jednak dzięki temu zwiadowi M113 dwa VFM-y ruszyły jego śladem, wiedząc, że flanka jest pusta. Steel Fighters postanowiło przesunąć tam swoje siły, by nie dopuścić do oflankowania. Mecz w końcu nabrał tempa, jednak choć Steel Fighters wygrywało flankę, miało dosyć dużo pecha. Wpierw rozpędzony VBL wpadł do wody i się rozbił, a następnie w jego ślady pojechał Fox, który utknął na skale do końca meczu. Zegar powoli zbliżał się do końca, a obu drużynom zostało jeszcze sporo maszyn. Steel Fighters w tym momencie wiedzieli już, że nie przegrają meczu z powodu zaklinowanego w niedostępnym miejscu Foxa. Tedeki stalowych wojowników zniszczyły MBTK w rejonie I4, natomiast Navi odwdzięczyło się pokonaniem Leoparda w mieście. Minutę do końca obie drużyny miały po dwa zdolne do walki pojazdy, jednakże nie kwapiły się do rozstrzygnięcia meczu na swoją korzyść. W końcu Steel Fighters postanowiło zaatakować, jednak poniosło porażkę w mieście. Mecz zakończył się remisem z powodu upływu czasu wynikiem 6-6. Ostatnim sobotnim meczem był pojedynek Kazna Crew i DPA, który znowu wystąpił w okrojnym składzie. Mimo wyraźnej przewagi Kazna trzymała się swoich założeń, czy wysyłając część sił pod miasto, a część na linię 1, by okrążyć przeciwnika. DPA starało się uniknąć okrążenia, atakując siły stacjonujące pod miastem, jednak na niewiele się dostało. Śmiały rajd i pościg za Idemoweko zaowocował owszem fragiem, jednak nie wpłynęło to na przebieg rozgrywki. Natomiast siły Kazny skupione pod miastem spełniły swoje zadanie. Kupiły wystarczająco dużo czasu pozostałym, by ci mogli zaatakować DPA od tyłu. W tym momencie wynik meczu był przesądzony, a śmiały atak w wykonaniu drużyny Kazna Crew zmiótł dzielnych zawodników DPA z powierzchni ziemi. 6-2 dla Kazny Crew. Tym meczem zakończyliśmy sobotnie rozgrywki, a na kolejne zapraszam już dzisiaj o godzinie 19. Do usłyszenia i do zobaczenia.